Dzień dobry. Dzisiaj będzie odcinek z bagażnika. No, w każdym razie na siedząco. Mocno wieje, latać się nie da. Odcinek zainspirowany od czasu do czasu pojawiającym się pytaniem: Lisu, jakiego drona kupić? No to zadaj pytanie, a do czego chcesz tego drona? No, żeby polatać. No, a co on ma robić? No, FPV. No, to już pojawiły się tutaj dwa określenia, które wymagają trochę rozszerzenia, i żeby mieć jakąś wiedzę, jakiego to my chcemy drona, no to trzeba zacząć od definicji, od znaczenia tych słów, takich jak właśnie jak dron i FPV. To z definicji dron to jest statek powietrzny, który nie wymaga do lotu obecności załogi na pokładzie, który może być sterowany zdalnie i wykonywać zadania autonomicznie. No to zgodnie już z tą teorią, to znany już Wam FunCap jest dronem. No bo no, lata, sterowany jest zdalnie i nie wymaga obecności załogi na pokładzie. No ale pewno nie o takiego drona Wam chodziło. No, najprawdopodobniej nie. No z tymi dronami to trzeba mieć na uwadze, że ja właściwie to uznaję, że za drona to każdą platformę. Nie ma to znaczenia, czy to jest samolot, czy to będzie wirnikowiec, czy to będzie łódź, czy jakikolwiek pojazd, poduszkowiec, który może w jakimś zakresie wykonywać, czy przemieszczać się, wykonywać zadania bez obecności pilota w sposób w jakimś zakresie autonomicznym. No i taki dron to też musi się charakteryzować określonymi parametrami. No najprościej będzie co? Wskazać wirnikowiec, tak? No na przykład taki jak ten. No i tutaj w oparciu o takie urządzenie to można omówić drona, tak? No potrafi latać. Tu w środku jest układ, który kontroluje całe to urządzenie, autopilot, z GPS-em, z czujnikami wysokości, ciśnienia i paroma jeszcze pewnie innymi. Co więcej, ma czujniki nawet optyczne i ma też kamerę, czyli można nagrywać i można też widzieć, co się dzieje, czyli co, wchodzimy do FPV, zaraz do tego tematu wrócimy. No i który może być kontrolowany za pomocą takiego tutaj urządzenia, które ma tutaj manipulatorki, ekran, na którym wyświetlają się parametry lotu oraz jest widoczny obraz z kamery. No, jest też jeszcze dron, może być dron, który niewiele się wielkością różni. No, na przykład taki płatowiec. No i co? Okazuje się tak, też będzie potrafił latać, ma jakieś tam jedno śmigło, nie 4. Tutaj jest, oj, się przekręciło. Tutaj jest nadajnik obrazu, bo ma oczywiście co? Ma kamerę, tak? Tu ma GPS-a, autopilot jest w środku, tutaj w środku jest autopilot oraz osprzęt, który pozwala mu na przemieszczanie się w powietrzu. No jest sterowany też zdalnie, oczywiście. Nie jest to taka zgrabna aparaturka jak ta, którą widzieliście przed chwilą. No klasyczna aparatura. Ale też jest monitor, tak? Tutaj mamy układ odbierający obraz wideo. Tutaj mamy rekorder, który pozwala na nagranie tego wszystkiego. Także w kwestii dronów to już chyba dzisiaj po dniu dzisiejszym będziemy mieli jasność, że to nie tylko wirnikowce, wielowirnikowce, ale też inne platformy. No i zostaje nam jeszcze kwestia FPV. No tą kwestię FPV to możemy podzielić na takie dwie kategorie. W ogóle FPV to jest skrót od First Person View. No i oznacza nic innego jak widok z pierwszej osoby. I też jest w dwóch kategoriach. Bo może być sytuacja taka, że w której sobie umieścimy kamerę na samolocie, umieszczam prawie przy każdym locie, która będzie nam nagrywała film w trakcie lotu. No i to na przykład to wyglądało tak. To jak widać, samolot leci, nagrywa obraz, później po powrocie na ziemię można sobie ten film obejrzeć i mamy First Person View w trakcie lotu. Inną sytuacją jest wykonywanie lotów FPV, kiedy to statek powietrzny ma zainstalowaną kamerę, która transmituje obraz na ziemię
pilot ma podgląd tego obrazu i może w czasie rzeczywistym reagować. No i najbardziej interesujące dla większości widzów to są filmy wykonywane przez operatorów dronów, wielowiernikowców, którzy latają wewnątrz budynków, latują przez kominy, no, inne manewry wykonują, ale trzeba mieć na uwadze, że też najpierw takie miejsce to trzeba sprawdzić. I przykład filmu lotu FPV. Jest lot statku powietrznego, ale jest sterowany zdalnie z elementami automatyki, ponieważ sam utrzymuje wysokość, a w tym wypadku to nawet utrzymuje dany obraz w kadrze i transmituje jednocześnie ten obraz na ziemię do urządzenia sterującego. No i tu bym w zasadzie już zakończył swoją wypowiedź, bo to nie chodziło mi o wnikanie w szczegóły, a raczej tylko wytłumaczenie tych pojęć. Ale powiem tak, następną rzeczą, która zazwyczaj pada, to żeby pada stwierdzenie, które wskazuje, że ten dron to musi latać długo i daleko. No i tu już odesłałbym Was do przepisów, które to regulują. Latanie na duże odległości jest możliwe, ale w określonych sytuacjach i posiadając określone uprawnienia. A trzeba mieć na uwadze, że w przestrzeni powietrznej oprócz naszego drona mogą się znaleźć inne statki powietrzne i powiem tak, niezależnie czy będziecie lecieli takim samolotem, takim dronem, jak się zderzycie z dużym statkiem powietrznym, ze śmigłowcem, to będzie to katastrofa powietrzna. Czy takie sytuacje się zdarzają? No, zdarzają się. I tu niedawno latając dronem, robiąc takie testowe ujęcia, udało mi się złapać na kamerze 2 śmigłowce. O, tu. W opisie do filmu postaram się wrzucić link do lotów, które kiedyś odbywałem FPV. Teraz już na tak duże odległości nie latam. Przepisy uregulowały kwestię FPV, lotów wykonywanych w zasięgu wzroku, poza zasięgiem wzroku. Jak ktoś jest zainteresowany, to myślę, że w opisie tego filmu też dam link do odpowiedniej strony. Na tą chwilę chyba wystarczy. Jakbyście mieli jakieś pytania, to następnym razem. Dzięki. Hej.